Как тебя зовут? Матвей. A twój? Брат. Można mieć pełną maszynę dzieci, ludzi, można. Po co mi taka duża? Właśnie do tego, proszę bardzo. Pełna maszyna do Polski. I dud do Polski. No widzę, że po prostu macie bardzo dobre argumenty. Ostatnio słyszałem, że nie sprawdza, że to coś nie zabijecie z mocnym, tylko cię osłabi. Nie wiem, czy układam się z Machnickim. Wiele tygodni w celi śmierci wygrał i wyleczył się z lęku do końca życia. No i ważniejsze, że wskazówka z paliwa mocno nie spada. To jest bardzo pocieszające. Paliwo jest, więc jeszcze przetrwamy. Właśnie wróciłem z Ukrainy, z granicy. Stałem oczywiście w kolejce ponad 36 godzin. No i zobaczyłem, co tam rzeczywiście się dzieje. Jedna rzecz bardzo istotna. Na pewno duży strach, duża panika, duża determinacja, ale i także duża solidarność. Bardzo duża solidarność, duże zrozumienie, chęć rzeczywiście pomocy drugiemu. Proszę bardzo, cały autokar z małym dzieckiem nawet. Normalnie sama radość, podjadą pod granicę. Tu jest rodzinka, którą dowieźliśmy, bardzo fajna rodzinka z dziećmi, musieliby kilometrami iść, a dojechali elegancko na kordon, na ten, wszystkiego dobrego. Mamy tutaj, wieziemy elegancko na granicę, całą rodzinkę. Jak się nazywacie? Wasza familia? Moja? A? Kasanyć. Kasenicz, także jedziemy na granicę pięknie z tatą. Otwieramy bagażnik, a w bagażniku jest tutaj, proszę ja Ciebie, klient, proszę bardzo, elegancko. Jak się jechało? Dobrze? O. I tu dostajemy ciaj od dzieci, noszą ciaj i rozdają kierowcom. Piękna sprawa, dziękujemy. I całe grupy na nogach z walizkami wiele kilometrów podążają w kierunku granicy. Proszę zobaczyć, do gospodyni robi warenniki, trafiłem do gospodyni, mówi, że będzie, trzeba poczekać, będziemy jeść pierogi. Wszyscy sobie pomagają na granicy, stoimy w korku, a ludzie pomagają. Chociażby taki obrazek, jesteśmy we wiosce, stoimy w potężnym kolejce, a tutaj ludzie wychodzą z domów, wynoszą co mają w tych domach, ser, masło, kanapki, ktoś robi prażone, kawa, herbata i nawet namawiają. Chodzą dzieci z termosami wzdłuż kolejki samochodów i mówią, czy nie potrzebujemy coś się napić ciepłego. Także pod tym względem wszystko bezkosztownie, kartki duże bezkosztownie, żeby ktoś nie myślał, że ktoś chce komuś sprzedać. Także tutaj pod względem tym to Ukraina chyba integruje się. Myślę, że paradoksalnie Putin spowodował to, że oni po prostu poczuli się narodem, że oni po prostu mają jeden cel, ich celem jest obronić Ukrainę, ich celem jest nie stracić swojej tożsamości. Druga rzecz ważna w tym wszystkim to oczywiście zawsze to są emocje, zawsze są to trudności, bo ludzie idą w kolejkach często na nogach po 20 km. No jeszcze jak człowiek idzie w pielgrzymce 20 km spokojnie i śpiewa i wiadomo wieje, to pół biedy. Ale jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś targa jakieś duże bagaże, no to już jest nie do uniesienia. Spotkała właśnie kobietę, która targała bardzo duże dwie walizki, każda po prawie 40 kg. No nie miała szans tego, po prostu mało co zawału nie dostała. Dobrze, że się udało wziąć ją do samochodu i przebić tam przez kordon i podwieźć bliżej granicy. Też co ciekawe, Polacy zaczynają być coraz bardziej postrzegani jako ktoś dla nich bardzo przyjazny. Słowo Polak w ogóle wywołuje tam, można powiedzieć, pozytywne emocje. Nawet jak jechałem samochodem, widzą polskie rejestracje, to odnoszą się do nas jako do przyjaciół, jako do kogoś, do kogo jadą. Oczywiście te relacje były różne, w historii są różne, ale ci ludzie, którzy wiedzą, iż myśmy im powiedzieli, że nasz dom jest otwarty, jadą także z nadzieją, jadą także z wiarą w to, że po prostu będziemy wspólnie walczyć i będziemy wspólnie sobie dawać radę. Ważne też jest, bym zwrócił uwagę, żeby jakby nie przegrzewać tematu, to znaczy się często ludzie są wystraszeni, często ludzie są po prostu już sami zdołowani tą sytuacją, zmęczeni. Więc wtedy nie należy ich jeszcze bardziej straszyć. To jest właśnie ta propaganda strachu. Ja często mówię, że wystraszyć kogoś, czy straszyć kogoś, kto już sam jest wystraszony, to jak wystraszyć strusia na betonie. No to wiadomo, że sytuacja jest niepotrzebna. Więc nieraz trzeba podejść po prostu po ludzku, z solidarnością. Trzeba rozmawiać, trzeba z tymi ludźmi pytać się, co im potrzeba. Trzeba w spokoju wysłuchać tego, co im leży na sercu. I to jest o wiele bardziej skuteczne, aby ci ludzie mogli dotrwać, aby mogli dojść do tego celu, aby mogli przeżyć tą sytuację. I oczywiście Salezjanie, którzy tam pracują w 5 placówkach na Ukrainie, no akurat jesteśmy w Żytomierzu. Żytomierz to jest szkoła 200-osobowa na Bohuni, ale i to jest budowa szkoły
w centrum. Dostaliśmy plac, dostaliśmy takie hektar ziemi i rozpoczęliśmy już budowę płotu i zaczynamy budowę. W 5 lat chcemy budować szkołę, może na 600 osób. Jest to na pewno duża potrzeba, będziemy na pewno starać się, bo trzeba przede wszystkim, jeżeli chcemy zmienić sytuację, jeżeli chcemy jakby wpłynąć na historię, to trzeba wychować młodzież. Trzeba młodemu człowiekowi powiedzieć, że właśnie solidarność, że szacunek do drugiego człowieka, że przede wszystkim umiejętność także wysłuchania drugiego człowieka, kierowania się konkretnymi wartościami, to jest właśnie kierunek życia, to jest właśnie budowanie relacji międzyludzkich, to jest budowanie swojej przyszłości, to jest budowanie rodziny i to jest potrzebne od małego. Jeśli wychowamy takie pokolenie ludzi opartych na chrześcijańskich wartościach naszych, to naprawdę historia już to pokazała, to tych sytuacji może nie być, po prostu może nie być takich sytuacji krytycznych, które są. Serdecznie pozdrawiamy z Ukrainy, proszę o modlitwę, bo to jest bardzo ważne i jak tylko możecie o wsparcie różne, bo oczywiście ludzie w Polsce stanęli na wysokości zadania, więc wspierajcie Ukrainę, my także chcemy tam żyć, rozwijać się z Panem Bogiem. Jak witaty? Слава Україні! Sława! Powiedz. No. Dużo? Bogato? Та багато. Patrzcie na te małe dzieci biedne, zagubione z rodzicami. Wszystko to do Polski idzie normalnie. Zachciało się po tej wojnie. Tutaj na granicy coś nieprawdopodobnego. Ludzie wciąż chodzą i sami zapraszają do domów, aby się poczęstować, aby skorzystać z toalety. Niesamowita solidarność. Jak tylko jest troszkę ciepełko, to dzieci chodzą, bo dużo dzieci na granicy jedzie. Jakaś huśtawka, to już się huśtają, z dziećmi chodzą. To dziećmi trzeba się zająć podczas podróży. I powiedzcie, kogo wam ten baran beczący przypomina? Putina beczy, a jest za kratkami. I tak będzie. Amen.